Witam serdecznie. Dzisiaj mamy 11 wrzesień 2025 rok. I chciałbym dzisiaj odpowiadać na te pytania, których dosyć sporo jest, a nie na niektóre wypowiedzi Państwa u mnie pod filmami, czy posty. Najprościej by można było tak odpisać. Oprócz tego jeszcze bawię się tutaj w licytację, bo licytuję dla mojej koleżanki, krótko mówiąc, komputer. Laptop, chyba tak to się nazywa. Nie jestem pewien. Ale dobrze, przejdźmy do konkretów. Było pytanie, w jaki sposób się ustala standard jakiegoś kraju. No w prosty sposób, chrzest kraju. Już. Jeżeli nie mamy, no to musimy wtedy celować. Celować na tej zasadzie jak u księgowego. Lewa, prawa strona. No więc przypuśćmy, bierzemy Czechów. Co produkują? Jaki mają przemysł? Jaki najważniejszy kojarzy Ci się? Czyli na przykład Jablonex. Ale oprócz tego mają przecież wiatrówki, mają samochody, mają te wszystkie rzeczy. Jaki sprzęt produkują? I która dziedzina jest najważniejsza? No i wtedy wychodzi. No i co mamy? Mamy skorpiona i mamy wagę, tak? I mamy w założeniu. I wtedy sobie budujemy ten kosmogram. Oczywiście, że lepiej znać godzinę, nawet godzinę tego chrztu, tak, Polski. No i w ten sposób budujemy. Bardzo często też pokazują się cechy bardzo dziwne, takie jak chociaż u Chińczyków, mur chiński, tak, ma to warowanie, czyli działanie na pewnych zasadach zamknięcia siebie. Mamy Szwedów. Szwedzi z czego są najsłynniejsi? No, a jednak są skorpionami również. Nas sporo skorpionów omamia i w dodatku dostawaliśmy łupnia od tych skorpionów. To jest najciekawsze, że Czesi też kiedyś napadli na nas, Niemcy na nas napadli. No a z kolei oni mają Berlin. Berlin jest niedźwiedziem, czyli znowuż niedźwiedź to jest skorpion. I to tak się można bawić. Rosjanie są wodnikami, ale mieli też, Sowieci byli skorpionami, no więc tutaj mamy sporo tych skorpionów. I teraz można sobie tak budować. Trzeba znać też mniej więcej godzinę, bo wtedy mamy ascendent. Ze Słońca wiemy, co za znak, a z ascendentu wiemy, która godzina. No i w ten sposób i nie ma. Można też próbować sobie, jak to się mówi, właśnie tak jak powiedziałem tutaj, tą formą księgowości, czyli wypisać wszystkie cechy. No i teraz co? Z czego są najsłynniejsi Szwedzi? Neutralności, tak? Neutralność. Dlaczego? Jedziemy dalej. Co jeszcze Szwedzi mają? Przemysł samochodowy. Jakie samochody? To są bardzo bezpieczne samochody. No i tak trzeba. Nagrodę mają jakąś? Króla Szwecji jest nagroda. No więc dlaczego ta nagroda jest? Są królestwem. Też trzeba to brać pod uwagę. Są lekko leniwi. Też mają swój styl, czyli IKEA, nie tylko IKEA, ale ten skandynawski tak zwany. No i teraz wyobraź sobie, jak wygląda mieszkanie, jakie ma cechy. I teraz to wszystko musisz wypisać i podstawić pod to znak. No i wtedy spokojnie wyjdzie ci, spod jakiego są znaku, tak. Tak Niemcy na przykład. Niemcy najszybciej można by było powiedzieć, że są tacy bardzo perfekcyjni. Potrafią doprowadzić do dalekosiężnych zabiegów. No chociażby teraz ten Mercosur, tak? A przecież to są Niemcy. To, że oni są w Argentynie czy są w Brazylii, bo wywieźli pieniądze. I my mamy się na to godzić, mamy to jeść, tak? No więc tutaj masz Niemcy są baranem i panną.
no to przez żołądek działają. Działają także kiedyś przez łazienki swoje, tak? Masz dokładnie. Baran jest cały czas w akcji, cały czas kombinują, cały czas coś robią i chcą być pierwsi w Europie, są najważniejsi, tylko zapominają o tym, że Europa jest bykiem, a jeżeli jest bykiem, no to Europa nie będzie pracować na Niemców, tylko Europa będzie ich miała. No i oni muszą przejść metamorfozę, no i ta metamorfoza się dzieje w tej chwili w Niemczech, dlatego że zabrnęli za daleko. No i teraz masz takie rzeczy, że będą za chwilę powstawać nowe państwa, nowe działania, no więc będziesz na bieżąco, jak to budować, jak się dzieje. Zresztą chyba jest ta lista ONZ-owska, kiedy jakie państwa, kiedy jakie. Teraz jak budujesz, co za różnica pomiędzy partią a państwem. No to jest jedna rzecz. No chyba ci starczy, jeżeli można. To tyle na temat, no, jak zbudować państwo, jak to stworzyć. Teraz, czy ja słyszałem o Atlasie, czy tam coś tam? Tak, tylko wiesz, to wszystko jest przepiękne. Tylko jeżeli bierzemy, to bierzemy kometę pod uwagę. Jeżeli to jest kometa i ona będzie przepływać gdzieś, no to masz Betlejem, tak? I te komety od czasu do czasu zapowiadają wojny, zapowiadają bardzo różne rzeczy. To też trzeba, zależy gdzie ona się znajduje. I oczywiście, że tak, że bierzemy to pod uwagę, ale w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi tutaj o ten przelot, no to jest wyjątkowo dziwny przelot. Po pierwsze, to nie jest z naszej galaktyki, a nic nie wiemy o tym. Zresztą my nic nie wiemy o tej rzeczywistości wszechświata. Wszechświata się uczymy, ale my nie wiemy nawet, co jest w morzu i jakie morza kryją przed nami tajemnice. To dopiero po co w tych wszechświatach my tutaj nawet nie wiemy. Teraz zdobywamy Marsa i chcemy kolonizować i pokazujemy tego Marsa, bo jest najbliżej nas, bo na Wenus nie da się żyć, chociaż gdyby tam stworzyło się jakąś atmosferę, może by się ochłodziło nawet. No ale to wszystko jest tylko palcem na wodzie pisane, no i w ten sposób możemy się tutaj pobawić w jakieś tam działania, w jakieś tam sytuacje, które są bardzo charakterystyczne. No i już. To jest właściwie jedyna moja wypowiedź na ten temat, ponieważ więcej bym nie chciał mówić, dlatego że wiesz, no niby są ci tam dziwni, że żyjemy w kosmosie, że nie jesteśmy sami. Oczywiście, że tak, profesor Weszczan powiedział, że nie jesteśmy sami, nasz wybitny astronom, ale oprócz tego, no co to ukrywać, mamy ambasadę stosunków międzygalaktycznych, zarówno w ambasadzie, tak i my mamy do kontaktów w kosmosie, czy tam jeszcze jakieś inne dziwne rzeczy. I tego jest mnóstwo, nie ma gadania, na pewno coś jest. I czy oni przybędą na takim, zresztą ostatnio też słuchałem jedną rzecz, którą faktycznie można by było brać pod uwagę, że my opieramy się na węglu, że jesteśmy jakby zbudowani bardziej z tego tworzywa, a jest jeszcze krzem, który też może budować. I była taka teoria przez księdza wylansowana, że krzem jest podstawą świata w ogóle, że na krzemie się. No i czy formy krzemu mogą funkcjonować w formie takiej jak my i komunikować się, no to powstała Dolina Krzemowa, tak? A czy w przestrzeni kosmicznej jest coś takiego? Prawdopodobnie tak. Na pewno jakieś życie musi istnieć. Jaka jest ta forma życia? No jeżeli by była krzemowa, no to wiesz, no zupełnie inaczej by to wyglądało życie niż, a jaki by był kontakt? No są te góry, które są podobne do drzew stojących, że mają pnie, mają te podstawy. No,
Czy to są skamieniałe drzewa, czy też krzemowe drzewa. No i tutaj byśmy mogli naprawdę snuć ogromne teorie, dopóki nie dotkniemy, nie zbadamy tego. Teoretycznie na pewno tak. Praktycznie jesteśmy jeszcze za słabi. Zarówno w jednej, jak i drugiej dziedzinie. Także to tyle. Bardzo dziękuję tutaj za taki wpis, że wszystko rozumiesz, jak ja mówię. I bardzo się cieszę, bo między innymi dlatego tutaj jestem, dlatego że jest to w pewnym sensie wiedza, którą przekazuję swoim uczniom. Z tym, że zajęcia inaczej wyglądają troszeczkę, są bardziej szczegółowe albo bardziej konkretne, a kiedy wchodzimy w taki tutaj ten impuls, poczekaj, muszę coś zrobić i zobaczyć, jak to wygląda, bo mnie to tutaj troszeczkę irytuje, ponieważ pilnuję tej giełdy i aukcji, tak, i bardzo bym chciał zobaczyć, jak to jest, bo też znaczy, czy ja będę brał, kupuję dla koleżanki mojej, dokładnie komputer, laptop, przepraszam, laptop. Także jest, bo jest. Będę musiał bardzo pilnować tego, także i bardzo dziękuję za te wpisy takie miłe. I teraz co jest powodem? Ja staram się tutaj pokazać tą astrologię z takiego punktu astrologa, ale praktyka i człowieka, który nie to, że uczy czy wykłada, bo to też, ale najważniejsze to, żebyście mogli sami wykorzystać tą astrologię do jakichś tam działań, które są bardzo istotne i tutaj trzeba brać to pod uwagę, że im bardziej będziemy funkcjonować tej astrologii, ją używać, tym będzie nam się przede wszystkim łatwiej żyć. Łatwiej żyć i funkcjonować. To jest najważniejsze. Funkcjonowanie w tej przestrzeni astrologicznej. Bo czy ta astrologia jest? No jak to nie ma? Jest pełno jej. Tylko nie potrafimy, i tak mówię, kalendarze te rolnicze, czy też wędkarze mają kalendarze, gdzie jest księżyc, gdzie wpływ księżyca jest ogromny na nasze życie i to daje taką sytuację dosyć bardzo poważną. Także tutaj mamy mnóstwo tych punktów takich bardzo charakterystycznych, które bardzo łatwo nas prowokują i z nich korzystamy w naszym życiu, w naszej perspektywie jakby naszego funkcjonowania. I też warto dlatego, że dlaczego mamy sobie nie ułatwiać życia, tylko utrudniać. Bardzo często spotykam się z tak zwaną krytyką. Ach, proszę pana, przecież to jest takie infantylne, tak mi powiedziała kiedyś taka pani. No infantylne to jest to nie zajmować się astrologią, bo tak jak widzę, to wszyscy, przypuśćmy najmądrzejsi, dotykali astrologii i służyła im astrologia jako pewien drogowskaz, czy jeżdżąc po ulicach zwracacie uwagę na światła czy na znaki? No więc to jest to. My jesteśmy jakąś tam, każdy z nas osobowością i pędzimy przez to życie. Spotykamy się z różnymi sytuacjami czy kosmogramami i możemy sobie je rozwiązywać. I jeżeli jest to dla nas tylko przyjemność, jest to dla nas jakiś taki system bardzo miły, to dlaczego nie? Dlaczego mamy tego nie skorzystać z tego, jeżeli tylko jest taka możliwość jakby zastanowienia się nad tym, że to jest. To jednak jest bardzo istotne. Przepraszam, ale tutaj pilnuję bardzo dokładnie, bo 39 jest taką ostatnią, więc 38 muszę wcisnąć i teraz będziemy odliczać. 38 i teraz jeżeli ja sobie puknę tutaj, to zaraz zobaczymy. I teraz 38, 38,
No i teraz będę miał tutaj dylemat, czy ja zwyciężę, czy ja nie zwyciężę, bo jednak muszę zwyciężyć. I teraz tutaj zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, że zwyciężę i troszeczkę nerwowa, ale to zawsze tak jest. Słuchajcie, ja patrzę na ten zegar, ale tutaj mam 38, tu mamy 38, a nie widzę, kiedy jest 39. I teraz jeżeli sobie puknę w to, to tutaj albo zostawmy to i trudno, przejdzie, to nie przejdzie. Tutaj podałem cenę taką niezbyt wysoką, ale boję się, że ktoś mnie wyślizga. Już jest. Nie, no to w takim razie zwyciężyłem. Już jest i okej, już jest w porządku. Także tutaj bardzo się cieszę. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj kolega, ten, który prowadzi. Ja już kupiłem od tego pana jeden z komputerów, no to już się cieszę. Tylko teraz tak, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? Bo możliwe, że to nie jest prawda. I ja muszę tutaj zaraz zobaczyć, do której godziny. 15:59. Dobrze, już jest. Także ja tutaj chyba tak, chyba przeszło. Nic nie widzę, żeby nie przeszło. Zaraz zobaczymy, czy ja wygrałem, czy nie, też nie. Zaraz zobaczymy. No i jestem, ale zrobimy mały eksperyment, może się uda. Tutaj jedna osoba. Niech gospodarstwa i pracownicy. Tutaj co do rolników i co do sytuacji, to nie jest taka sytuacja, jakby tutaj YouTube, nie wiem, czy YouTube, czy Efraim, tak, chyba takie jest imię, no, czy ma w ogóle do czynienia z rolnikami, ale dzisiaj kupić gospodarstwo rolne jest bardzo trudno. W dodatku jakieś obostrzenia są. Na tym gospodarstwie nie mogę robić to, co ja chcę, tylko to, jakie są wytyczne. W dodatku jeszcze tym bardziej są jakieś plany zagospodarowania i te plany zagospodarowania w ogóle są bardzo dziwne. Ja zaraz będę podawał przykłady, jak to wygląda wszystko. Więc to tutaj naprawdę mamy wielki problem. Teraz bierzmy pod uwagę, że na przykład gospodarstwa, które mają hektar czy 2 hektary, one dzisiaj właściwie się nie utrzymają. Czy się nie utrzymają? Nie jestem taki pewien, czy nie. Bo jeżeli 2 hektary jest pod szkłem, no to gratulacje, to jest gospodarstwo w pełni prawne. Tylko teraz przychodzą podatki, przychodzą jakieś kłopoty i w gruncie rzeczy to się nie opłaca dzisiaj, bo się haruje nie wiadomo na co. W dodatku jeszcze jedna rzecz, że takie gospodarstwo, jeżeli się otrzyma i teraz trzeba tutaj coś zrobić, to no, węgiel dzisiaj niemożliwy, jest Zielony Ład. Kiedy chcemy cokolwiek zrobić, to jest problem. W dodatku, jeżeli mamy gospodarstwa tak zwane malutkie, gospodarstwo, przypuśćmy takie 3-hektarowe, no to na tych 3-hektarowych najlepiej się utrzymać. Czy można się utrzymać? No, jeżeli ktoś wątpi w to, że można się z 3-hektarowego gospodarstwa utrzymać, to ja dam przykład z mojego życia. Mieliśmy kiedyś taką działkę, jak nie wiem, czy ona miała 400 metrów czy 300 i sąsiad miał z boku też taką działkę. Miał pełną rodzinę, czyli 5-osobową i on na tej działce, z tej działki miał kompletnie wszystko. Całe jedzenie, jakie można było. Miał pomidory, ogórki, marchewkę, pietruszkę, celery, pory. Wszystko miał z tej działki. Mało tego, jeszcze robił taki myk, tak to można nazwać, że sadził pietruszkę, marchewkę i rzodkiewkę w tym samym rządku. I raz wyciągał rzodkiewkę, raz wyciągał tam, wszystko po kolei rośnie. I miał wszystko przepiękne, miał wszystko bardzo dokładnie, on tam nawet mieszkał podczas lata, oprawiał to i faktycznie z tego funkcjonował. My mieliśmy tam bardzo dużo drzew owocowych, mieliśmy ogromne ilości owoców, ogromnej ilości, naprawdę duże.
Nawet żeśmy jemu oddawaliśmy po prostu owoce ze względu na to, że nie było to do przejedzenia ani do przerobienia. I tak się funkcjonowało. I funkcjonowało, więc teraz proszę wyobrazić sobie, że mamy 10-hektarowy czy 2-hektarowy sad. W dzisiejszych czasach to ciężko. Ja znam, tutaj gdzie chodzę na ryneczek, nasz sadownik ma 100 hektarów, a w tej chwili nawet chyba doszło do jeszcze większego, ponieważ córka wyszła też za sadownika i prawdopodobnie mają około 200 hektarów sadu. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Dla przedsiębiorcy takiego dosyć potężnego jest to zupełnie przyzwoicie, ale na 2-hektarowym czy 4-hektarowym gospodarstwie całkowicie można przeżyć i rodzina przeżyje i jeszcze wyżywi, jak to się mówi, rodzinę w mieście. Ale tutaj przygody, które są nie do przyjęcia. I dlatego też no, te gospodarstwa opadają i dzisiaj cokolwiek się robi, cokolwiek na tym gospodarstwie. Zresztą kto by nie chciał trzymać własnej świnki, kto by nie chciał trzymać własnej krówki jednej, czy konika, czy jeszcze jakiejś gęsi, czy cokolwiek, ale to wszystko jest dzisiaj niszczone i właściwie sam bym chętnie, i nie wiem, czy tego nie popełnimy z moją córką, że wyprowadzimy się na jakąś przestrzeń wolną od spalin i kupimy sobie jakieś tam 3 kurki, 2 gąski, 5 tych. Przecież proszę zwrócić uwagę, gęsie jajka są jedne z najlepszych jajek, najbardziej pożywnych. Ja wiem, że one mają dziwny smak, ale można z nich robić jakieś ciasta, czy jeszcze jakieś inne rzeczy i jakoś spożywać. I to jest jedno z najczystszych źródeł utrzymania białka. No i także można hodować króliczki i jeszcze inne rzeczy i z takich 2 hektarów zupełnie przyzwoicie można, bo jeżeli ja posadzę przypuśćmy na 400 metrach kwadratowych kukurydzę, to dla moich króliczków na pewno starczy. Jeżeli ja posadzę 100 metrów ziemniaczków, na pewno mnie to starczy na cały rok. To jest pewne, bo ja ziemniaków nie za bardzo kocham. Nie kocham, znaczy jem, ale jem bardzo mało tych ziemniaków, no więc jeżeli to na pewno by mnie starczyło, bo wiem o tym, ponieważ z pamięci mojego sąsiada, kiedy on sadził, nie wiem czy sadził w gruncie rzeczy kilka grządek tych ziemniaków, a wyciągał kilka worów tych ziemniaków i to naprawdę dużych worków i funkcjonował, cała jego rodzina z tych 400 metrów tej działki. No więc patrząc się na takie działania, no to mamy odpowiedź. Mamy odpowiedź doskonałą, mamy odpowiedź prawidłową i w tym momencie wszystko jest jakby na najwyższym poziomie. Jeżeli teraz traktujemy to, że chcemy traktować tą żywność jako naszą, no to co za problem? Przypuśćmy, bardzo bym chciał hodować te maleńkie kuski, ale ze względu na rekreację, po prostu na te maleńkie, takie miniaturowe. Chciałbym hodować spróbować przynajmniej mieć jedną świnkę, tą wietnamską. No jeszcze kilka rzeczy bym chciał mieć, chociażby pawia. I tak, żeby sobie funkcjonować, jak to się mówi, w pełni radości, w pełni bliżej natury. I dzisiaj właściwie jest to w rzeczywistości prawie niemożliwe, bo jeżeli masz świnie, no to ci każą obrączkować albo kupować świnie te, które są i które jedzą ich pasze.
Nie taką świnię, która jest jakby... Chciałbym mieć polską krowę, która nie chciałbym, żeby ona żyła w jakiejś stodole czy oborze, tylko na wolnym powietrzu, co dzisiaj jest. Przecież tak krówki są. Można obejrzeć tutaj takiego rolnika, który mówi o tych basia i te basie funkcjonują. To są mięsne krówki oczywiście, ale dlaczego ja mam nie trzymać mięsnej krówki i w jakiejś prywatnej rzeźni sobie ją zabić tam po iluś latach i przerobić ją na swoje, zresztą taka krówka, a zresztą nawet sprzedać i kupić to mięso. Ale żeby kupić od tego rzeźnika, który zabija, tak, to w tej ubojni, w której i na przykład w założeniu ciągle dostarczać i część swojego mięsa odebrać, nie można tego zrobić. Nie mogę posadzić swojego zboża, które bym chciał, takie pierwotne zboże, bo za chwilę posadzą mi obok jakieś zboże, zrobią opryski i udowodnią, że to jest ich zboże, bo pszczółki tam inne przenoszą genetycznie coś tam, pyłki, nie pyłki, zresztą nie będę teraz tego wywodu, ale takie jest życie na wsi. Dzisiaj na wsi nie można trzymać swojego pieska, nie można trzymać swojej krówki, nie można trzymać wszystko musi być jakby pod kontrolą nie wiem kogo, czy państwa, czy też niebezpiecznych ludzi. I nie mogę funkcjonować ze studni swojej, brać wody tyle ile chcę, a jak mam już rzeczkę, no to już w ogóle tragedia, bo spiętrzę wodę i sobie zrobię elektrownię wodną, no to już by było w ogóle skandal na całą okolicę, jakbym tam podłączył, a przypuśćmy, że będę brał wodę z tej rzeki i podlewał na moje własne truskaweczki czy poziomeczki, no to w ogóle jest nie do przyjęcia. No więc tutaj w tym wypadku troszeczkę mija się tutaj, że rolnicy nie mogą. Dlaczego? Dlatego, że te dzieci nie chcą być w jakichś łańcuchach. Uważają, że jeżeli pójdą do miasta i nauczą się jakiegoś zawodu prawniczego czy jakiegoś, a w dodatku to są dzieci bardzo zdolne, no bo są utrzymane na świeżym powietrzu i zresztą nie zaznały jeszcze cyklu życia miasta, a co będzie z ich wnukami, kiedy wnuki stwierdzą, że mają chęć powrotu do ziemi swoich dziadków, czy dziadów, czy tam jeszcze przodków, no i się zaczyna kołowrót. Ja zresztą tak krótko mówiąc, no w pewnym mechanizmie tutaj mojej koleżance zabrano ziemię, ponieważ tam coś, nie wiem dokładnie jaki, bo nie chcę jej denerwować, ale sam znam ten przykład, że po prostu państwo zabrało mnie też niezły obszar, tylko dlatego, że droga była i z tej drogi właściwie nie otrzymaliśmy prawie nic, bo droga i tyle, a działka miała prawie 2 hektary. No i 2 hektary drogi zginęło. No i potem procesowanie się o takie rzeczy trwa latami, a to są koszty i czy warto, czy nie warto. No więc daję przykład, jak to jest. Nie jest tak łatwo dzisiaj zatrzymać swój jakby teren, swoje działania. Teraz jeżeli chodzi o Polskę i wielonarodowość, przecież tutaj zawsze przyjeżdżali, czy na Żuławy przyjechali Holendrzy, czy przyjechali Francuzi, którzy tutaj się zaadoptowali. Dzisiaj mamy francuskie nazwiska, mamy szkockie nazwiska, mamy niemiecki wpływ, ponieważ Niemcy, większość miast była na prawie niemieckim i zakładali Niemcy. I oni się zaadoptowali, zresztą nawet niedawno w czasie zaborów, no i mamy tutaj admirała Unera, tak, który był jednak i do końca życia żył i mówił po polsku i nie chciał się poddać. I był wielkim Polakiem, mimo że był Niemcem rodowitym i przecież jego niedaleki kuzyn był także admirałem tam w Niemczech. No więc tutaj mamy takich przykładów, zresztą co tu ukrywać, nawet w mojej rodzinie są takie przykłady i zarówno z tej rosyjskiej strony, jak i tej niemieckiej, bo przecież mówię, że miałem ciocię, która pochodziła z Rosji i spolszczyła się, no faktem, że tam nie ma dzieci, ale spolszczyła się bardzo. Jej siostra również mieszkała na Mazurach
Wiem, że też tam nie ma dzieci. Jej mąż był leśnikiem. I tak to wygląda. No więc tutaj nie można brać i są, nawet w rodzinie mam Czechów, którzy uciekli z Czech ze względu na to, że tam była wielka rzeź w pewnym momencie, no i niektórzy Czesi zdecydowali się uciec, tak jak zresztą Bat uciekł i do Bydgoszczy, a potem udał się do Brazylii, ten od butów. No i jeszcze mnóstwo jest takich przykładów, także nie można negować tego i to są wielcy Polacy. I nie wiem jaka Bat akurat tutaj, ale jest mnóstwo Polaków, którzy i w dodatku jeszcze, no co tu ukrywać, Łódź jest świetnym miastem, gdzie słynny pianista, tutaj mówię o panu Rubinsteinie, oprócz tego pan Wrangler, który mieszkał też tutaj w Łodzi i naprawdę mamy wielkie koneksje i nikt z tych osób, mimo że to akurat są innego wyznania, bo mojżeszowego, ale nie sprzeciwili się tej religii, znaczy nie to, że sprzeciwili się religii, tylko nie opuścili Polski jako tego miejsca zamieszkania, miejsca pobytu, miejsca życia, funkcjonowania. Także tak to wygląda. Także tutaj nie można mówić o tym, że jest jakoś, że nie. W dodatku w tym mieście jest cała ulica Przybyszewskiego i tutaj okolice tego traktu, nazwijmy tak, gdzie mieszkali Czesi i dzisiaj absolutnie nie ma już tego kina, bo to kino też, które było kościołem czeskim i dzisiaj absolutnie tam nikt nie wie, że jest Czechem, że pochodzą z Czech, a nazwiska są wyraźnie czeskie. Jeżeli ktoś zna te nazwiska i oni się sami dziwią, że tak jak na Żuławach się dziwią, że są Holendrami, że zakładali wiatraki, że przyjechali tutaj, ale mamy mnóstwo takich nazwisk, chociażby Schulz i bardzo często są to nie tylko niemieckie nazwiska, ale bardzo często Czesi noszą te nazwiska. I naprawdę w Polsce jest bardzo dużo nazwisk. Teraz, jeżeli patrzymy na to, że my chcemy gdzieś tam funkcjonować gdzie indziej, no tak jest, no tak jest. Jeżeli ktokolwiek oglądał tutaj moje programy, to powinien zauważyć, że ja bardzo przestrzegam przed Lwowem, bo gdybyśmy dostali w tej chwili Lwów, czy w ogóle te ziemie tak zwane utracone, no nie za bardzo bym chciał, dlatego że po pierwsze otrzymaliśmy ziemie zachodnie, do których roszczą sobie pretensje no, przede wszystkim Niemcy. Ja o tym wielokrotnie rozmawiałem tutaj i poznałem tych ludzi, gdzie mieszkałem na tych ziemiach odzyskanych. I akurat tutaj pod Kołobrzegiem przyjechał właściciel tej ziemi, ten, do którego należał ten kawałek gruntu i sam powiedział, że on odszkodowanie otrzymał oczywiście, ale gdyby przyszło do czegoś, to on absolutnie tutaj, bo to było mojego ojca pytanie z ciekawości, zresztą bardzo się zaprzyjaźnili. Mój ojciec bardzo dobrze mówił po niemiecku, ponieważ już odszedł, ale tutaj mówił, że do mojego ojca, że była taka bieda tutaj pod Kołobrzegiem, w stronę Dziwiżyna, że on czekał, aż przyjdzie siostra i da mu buty. No więc i to było przed samą okupacją. Więc opowiadał straszne rzeczy o tym terenie. Zresztą on mówi, tutaj Niemcy opuścili całkowicie ten teren, dlatego że chcieli stworzyć tutaj od Kołobrzegów Parsentę, tutaj w stronę Dziwiżyna i Reska, jeżeli ktoś wie. Chciano zbudować port typu Hamburg, dlatego że no, w tej części Wielkich Niemiec nie było dobrego portu, no i chciano cofnąć, akurat tam jest depresja, jest możliwość niewielkiego nakładu stworzenia całkiem przyzwoitego portu, dlatego też takiej walki były o Kołobrzeg.
To nie dlatego, że Niemcy nie chcieli oddać. Nie, Kołobrzeg był strategicznym miejscem i miał być od Kołobrzegu tutaj wpływ przez Parsentę i skręcenie tutaj na Dziwiżyno. I ogromne, zresztą tam są bagna w tej chwili. Były bagna, ja teraz nie jeżdżę tam, także nie umiem odpowiedzieć, ale bardzo bagniste tereny, poligonowe i takie troszeczkę dziwne. No więc tutaj patrząc się na to, no, czy Niemcy by chcieli wrócić, ci Polonusi, ci Volksdeutsche tak zwani, którzy uciekli, bo przed karą jakby tutaj co robili, to oni chcą wracać, ale ci, którzy nie chcą, no zresztą co tu ukrywać, pani Merkelowa ma tutaj swojego wujka w Poznaniu. No i co ten wujek? Czy ten wujek zagraża komuś, czy cokolwiek? Czy on chce tutaj, czy on robi jakieś wielkie manifestacje, żeby tutaj przyszli Niemcy? Ja poznałem tych Niemców, chociażby na Śląsku i tutaj w Kotlinie Kłodzkiej na Dolnym, tak? To się chyba tak nazywa. I w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie oni faktycznie szli do Bundeswehry i tam ćwiczyli, a mieszkali tutaj mieli rolę i czy oni chcieli, nie rozmawiałem z nimi nigdy, bo oni tylko mówili po niemiecku, a mieszkali tutaj i uprawiali. Nie wiem, jak to teraz jest. Czy bym chciał tam pojechać? Nie, dlatego że ta moja rodzina się stamtąd wyprowadziła. Zresztą to jest to miejsce, o którym opowiadałem, że tam właśnie poznałem tego człowieka, który był pierwszym dowódcą pana, no znaczy pana Jaruzelskiego, no powiedzmy, tam jak on miał te ileś lat i wstąpił jako dziecko pułku, powiedzmy, tam miał 14 czy ileś lat, jak on szedł, czy może troszeczkę starszy był. No i teraz patrząc się tutaj na te tereny, czy roszczą do nas? Oczywiście, że Litwini, Ukraińcy, Czesi roszczą sporo nie wiem, czy Słowacy roszczą do Polski, ale podejrzewam, że tak. Ukraińcy by chcieli zająć Kraków, z kolei nasi tutaj Litwini, tak jak byłem na Litwie, to do Krakowa, to łącznie z Krakowem to jest ich ziemia. No, coś im się pomyliło, nieźle, no, ale tutaj no, trudno, to są jakieś takie... Trzeba brać pod uwagę, że oni brali bardzo weszli w nieprzyjemną stronę podczas II wojny światowej, bo byli jednak po stronie pana z Wąsikiem. I dobrze, że my nie chcemy za to jakichś odszkodowań, tak? Ale musimy wystawić rachunki, musimy wystawić odszkodowania i właśnie to, co nie chciałbym, żeby nam oddano w ziemi do Renu, bo tutaj tak kolega zaznaczył, youtuber, że co byśmy z tym zrobili, jak nie umiemy gospodarzyć, bo nie umiemy gospodarzyć. Nieprawda, że nie potrafimy gospodarzyć, bo ten gospodarz, od którego biorę jabłka, ma najlepsze. Niemcy przyjechali i podziwiali wręcz sadownicy, a on jeździł tam do sadów, do Bawarii. I wcale nie mają tak wielkich tych przedsiębiorstw, tak szalenie potężnych i tak szalenie dużych sadów. Po 100 hektarów to rzadko który Niemiec ma takie hektary, tam są raczej 80-hektarowe gospodarstwa. I one już się szczycą, że są ogromne. No więc ten cały czas nie jest taki respektowany, jakby się wydawało nam. I my mamy taką mniejszość. W dodatku mamy z wykształcenia, jesteśmy świetnie wykształceni, bo jednak profesor Pieniążek doszedł do tego, że powiedział, że będą jabłka w cenie ziemniaków i taka jest prawda. Taka jest rzeczywistość, że jabłka są prawie w cenie ziemniaków. Niewielka różnica, ale to jest nieumiejętność handlu, nieumiejętność gospodarowania i tego wszystkiego, ale doprowadził do tego, doprowadził do wielu gatunków, doprowadził do wspaniałych gatunków i dzisiaj naprawdę naszymi sadami tutaj możemy się, czy
tutaj w tym rejonie łódzkim, znaczy łódzko-warszawskim, raczej tutaj tak można by powiedzieć, Grójec, możemy się chwalić i Sandomierz też możemy się chwalić, tam też są ogromne gospodarstwa. I dzisiaj Polacy założyli ogromne sady w obłaści kaliningradzkiej. Przecież tam są ogromne polskie nasze sady, sadownicy nasi tam przecież założyli. I to trzeba brać pod uwagę, że my mamy jakby taki moment tego, czy my byśmy chcieli Prusy. Nie wiem, czy bym chciał Prusy. No, ja z punktu widzenia sentymentalnego raczej chciałbym, ale dzisiaj tam zamieszkują Rosjanie. To jest moment, kiedy Rosjanie tam mieszkają za karę, bo coś przeskrobali w armii. No i ich się przenosi tutaj i oni się już asymilują. Niektórzy nawet nie pamiętają, za jakie wykroczenie znaleźli się, ale jest to taka troszeczkę oddzielona część i taka, no oni troszeczkę inaczej żyją niż my. Królewiec, nie byłem w Królewcu jako w mieście, w Kaliningradzie, ale poznałem Tylże, poznałem tutaj te miejsca wokół. Poznałem szpitale, ten szpital Luftwaffe, dawne sanatorium właściwie Luftwaffe, a dzisiaj szpital tuberkulozny, tak chyba tak on się nazywał. Wspaniali lekarze, doskonali, ze wspaniałymi wynikami, z całej Rosji pacjenci. Poznałem pana profesora, genialny człowiek, robił niesamowite rzeczy. Czy na przykład mnie to przeszkadza, że na tych terenach to raczej Niemcom przeszkadza, nie mnie. Chociaż chciałbym wiedzieć, że tutaj byli Polacy, znaczy Prusowie, którzy się spolszczyli, ale także byli Mazurzy, których wypędziliśmy. Oni chcą dzisiaj wracać i wracają raczej. Ja widzę, że sporo jest Mazurów, my mówimy na nich Niemcy, bo niektórzy mają wyznanie rzymskokatolickie, no to są oni polskiego Polakami, a ci, którzy mają ewangelickie, są Niemcami, co jest taką troszeczkę hipokryzją, bo możliwe, znaczy niemożliwe, tylko ci ewangelicy tak samo są porządnymi ludźmi, ale my zrobiliśmy taką kartę, proszę wyjechać stąd, i oni skorzystali z tego. Czy stracili? Trudno powiedzieć. Zależy, czym się zajmowali. Ja przynajmniej poznałem tych Mazurów, którzy nie narzekali, że wyjechali, ponieważ przyjechali tutaj i co tu ukrywać, kupili w dużo ciekawszych miejscach swoje posiadłości, to nawet niezłe, bo znam taką rodzinę, gdzie kupiła sobie ponad 40 hektarów i zrobiła sobie pole golfowe i przyjeżdżają ich znajomi i wszyscy i ach i och i jacy oni są i wcale nie na Mazurach, tylko troszeczkę w bok, raczej w olsztyńskim. I fantastycznie im się powodzi. I oni mówił do mnie, ten przypuśćmy Mazur, mówi, że tutaj była taka sytuacja, że nas wypędzono i mówi, te ziemie, które my mieliśmy, nie, a teraz kupiłem przepiękny obszar, zrobiłem sobie pole golfowe, tutaj przepiękne, przyjeżdżają moi znajomi, gramy sobie tutaj, mamy, no jeszcze troszeczkę, a będziemy mieć lotnisko swoje. Mogą dokupić mnóstwo tej ziemi dookoła, tam jest pustka. A dlaczego pustka? Bo po prostu mamy reżim, który jest bardzo niebezpiecznym reżimem, ten rolny, bo akurat mój znajomy posadził sad w Lubelskim. To było mnóstwo lat temu, jeszcze za czasów komunistycznych, posadził orzechy. I dosłownie no, prawie mu zabrano tą ziemię. Musiał wyciąć te orzechy i sadzić, jak to się mówi, pszeniczkę albo pszenżyto, czy tam jeszcze coś, czy owiec i trójpolówkę uprawiać. Dlatego, że tak się podobało sołtysowi i tam jeszcze jakimś tam władzom. I taka jest rzeczywistość. Dzisiaj na Białostoczyźnie, nie na Białostoczyźnie, przepraszam, tutaj w Suwalskim zniszczono całe hodowle świń, które były polskimi świniami i dzisiaj, jeżeli bym chciał hodować tam jedną świnkę,
to podejrzewam, żeby się nie udało. No więc tutaj nie ma co się dziwić, że na przykład nie chcemy być tak angażowani w tą świadomość. Jeżeli patrzymy na teraz na przykład, że my sądzimy na przykład, że naszych najeźdźców, tak, czy ci, którzy przyjechali za Konrada Mazowieckiego i sprowadziliśmy krzyżaków, czy na przykład sprowadziliśmy tam jeszcze no chociażby na Kazimierz Żydów, których właściwie już nie ma, ale potem oni się zaczęli wprowadzać i winimy. Winimy ich za ten okres carski. Ale czy winimy zakon krzyżacki? To jest nasza wina. Zresztą oni wprowadzili, bardzo bogaci byli, bo wprowadzili tutaj tą czarną porzeczkę, zrobiono nad Wisłą ogromne plantacje. Tę porzeczkę na tych tratwach przewożono w ogromnych ilościach. Przerabiano to na ogromne ilości wina. W beczki to ładowano i z tego zakon fantastycznie żył. Osobom, które żyły w Prusach, też się dobrze żyło. To trzeba przyznać, że to było bardzo bogate państwo. I walka z tym państwem Jagiełły to była tylko dlatego, że oni byli bardzo ekspansywni. Zresztą każdy bogaty kraj jest ekspansywny, to tylko Szwajcaria nie jest ekspansywna. Gdyby można było, to też by była ekspansywna. Szwedzi neutralni też nas podbili, złupili, że do tej pory właściwie nikt tak nie złupił nas jak właśnie Szwedzi. I potop szwedzki, dlatego to tak się nazywa. Także tutaj nie można brać tego pod uwagę, że my jesteśmy tacy, czy kochamy, czy nie kochamy. No, dzisiaj Szwedzi przyjeżdżają do Polski, biorą nasze kobiety jako swoje żony. Pokazali to najbardziej podczas II wojny światowej, że zabrali te wszystkie dziewczyny, na których były eksperymenty. To z jednej strony się to chwali, ale to jest psychologia zwykła. Oni badali te dziewczyny, chcieli zobaczyć, jak one się zachowują, ponieważ oni to jest świat inwigilacji i tworzenia też naukowego, jak zniewolić człowieka. To jest Szwecja między innymi. Dostali ten od kosmitów translator i jak wpiszecie sobie pierwszy translator na świecie albo kosmici w parlamencie szwedzkim, to wtedy zobaczycie w Wikipedii, co wam wyskoczy, jak to będzie wyglądać, jak to w ogóle tutaj działa. No i macie dokładnie tutaj no, całą historię, jaka tylko tutaj zaistniała. No i już, i to na tym polega, no więc nie mamy co się wygłupiać. Także tak to wygląda, więc ja niezupełnie się z tym zgadzam, że na przykład my tutaj robimy sobie jakieś interesy i nie potrafimy, czy nie potrafimy się gospodarzyć. Raczej nam się przeszkadza w gospodarowaniu, ponieważ tutaj ktoś zawsze wyciąga łapę o tą ziemię. I albo lichwa w karczmie odbywała się i potem przejmowano tę ziemię. Za cara podkablowywało się rody szlacheckie, no i wysyłano na zsyłkę. No i oni już nie mieli, no bo umierali przeważnie na tej zsyłce, a zajmowały się jakieś tam grupy tą ziemią, no i wykorzystywały tą ziemię, budowały tam jakieś dziwne sytuacje, ale to nie dało żadnego rezultatu, bo nie zostali tutaj. No, kwestią są Puławy i w Puławach się wykształcili, tak? I w pewnym momencie wyjechali wszyscy, stworzyli kibuce, no i te kibuce kwitną, tak? A Puławy zostały właściwie bez żadnego naukowca w pewnym momencie. To, co się nie stało ze Skierniewicami, ponieważ Skierniewice były jakby odłamem tutaj Puław, ale takim innym. No i profesor Pieniążek stworzył po prostu sadownictwo i to sadownictwo no nie poszło w oliwki, tylko poszło w jabłka. No, ale nie poszło także, co tu ukrywać, nie rozwikłano tego problemu, chociażby
z gruszkami i jeszcze innymi, bo to jest gruszka i jeszcze coś, nie zupełnie, bo to nie wszystko jest ten samo, znaczy to jest, nie znam się na tym, nie jestem sadownikiem, nie jestem ogrodnikiem, tylko wiem o tym, że gruszka to jest gruszka, no czyli ta słynna ulęgałka, albo cukrówka, albo jeszcze tam coś, jakaś tam gruszka francuska, jest jeszcze jakieś tam odmiany są, ale ja nie jestem specjalistą, no te klapsy słynne i tam jeszcze, ale dzisiaj tam jeszcze nowe nazwy powstały, ale to nie jest tak doprowadzone jak chociażby jabłka, które tyle odmian jest, że ja już nie potrafię, a ja pamiętam tylko kosztel. To najstarsze jabłko w historii, bo to jest jednak najstarsze, ale smak z mojego dzieciństwa jest zupełnie inny jak teraźniejszego. Jednak ta kosztel z tamtych czasów była zupełnie inna. No i zanik takiego jabłka jak papierówka, która z tym paskiem takim i z pękaniem na swojej, ponieważ tam otrzymał jakieś deszcze, czy tam jakieś inne, i ona miała taki specyficzny smak, a już kompot z tego, no tak jak ze śliwki, która mirabelka jest. Tutaj akurat tych mirabelek jest mnóstwo i różnych kolorów i o różnych lekko smakach, ale jednak mirabelka to jest, kompot z mirabelek jest niezapomniany. To jest po prostu coś rewelacyjnego. I teraz no bierzmy to pod uwagę, że dzisiaj możemy to odsączyć, zrobić z tego aromat, można to i mamy tak zwaną Helenę, która to robi, ale co tu ukrywać, te wszystkie barwy, te wszystkie zapachy, to wszystko się ściąga właśnie od z Izraela i to wszystko jest tam robione. My w Polsce, no po prostu gdzieś żeśmy, ale światłowody też żeśmy przepuściliśmy wspaniałe magnetofony, wygoniliśmy tego człowieka, no i tylko jedynie Patek Lążyn i tam jeszcze ktoś wyjechał do Szwajcarii, stworzył tam zegarki i dał tamtejszym góralom pracę w chałupach, także oni sobie chałupniczo mogą dorabiać do swojego życia i nie martwić się, tak jak robią ten drzem z tej czarnej porzeczki, czy tam z czerwonej porzeczki, że wyjmują każde nasionko szpileczkami, ale ten drzem tylko, czy te powidełka, tylko je się na tronie królewskim i można z tego żyć, można z tego żyć. Z takich małych kilku, ile ta rodzina królewska zje tych słoiczków, no w założeniu. No i co, to jest taki wielki przemysł i można? Można. No więc tylko nie wolno robić jakichś kłopotów finansowych, jakichś takich, które u nas uwielbiamy to robić i uwielbiamy tego fiskusa podłączać już nawet pod wodę, niedługo no chyba pod powietrze, albo jeszcze pod coś, bo nawet deszczówki we Francji nie wolno zbierać, no u nas jeszcze nie ma takiego pomysłu, ale jeżeli chcesz wgłębinową studnię sobie zrobić i popić sobie czystej wody, no to już masz problem. Trzeba kupić filtry jakieś za duże pieniążki, no a te filtry pociągną góra do roku i trzeba wymienić. Kiedy w innych krajach tnie się kokos, przepala go się, wrzuca do jakiejś tej, a zresztą co tu ukrywać, nasi podlascy Tatarzy przywieźli nam tatarak i tataraku się kładło w takie wielkie siatki robione ze sznurów tam jakichś, przepuszczało się wodę, nawet brudną i potem na dole była czyściutka woda, którą nawet koń się potrafił napić. No więc są sposoby na to, żeby ratować sobie życie i pić cudowną wodę i rzeczywistości, ale kiedy coś powiesz, automatycznie gumowe ucho jest i tak zwani usłużni. No i to jest właśnie, to jest główny moment niezrozumienia tematu. Teraz, czy kochamy wszystkich? No oczywiście, że kochamy wszystkich. Ostatnie kilka dni pokazały, ja mówię to w astrologicznym tempie,
że przyjęliśmy tyle i nie robimy im żadnych wstrętów, oprócz tego, że w pewnym momencie daj, no ale to daj, no musi się wreszcie skończyć, ponieważ jesteśmy, jakby nie było, na wykończeniu naszego narodu, ale teraz zwróć uwagę, co będzie dalej. Czy czasami tam nie zostanie przepędzone to całe towarzystwo tutaj, no i się rozludnimy i czasami czy nie będziemy jakimś państwem dwóch narodów i dlatego też musimy wybrać takiego wodza, który ten wódz trochę wyjaśni niektórym, że nie będziemy narodem dwóch narodów, ponieważ mieliśmy już plan Wisła i taki pan, który reprezentuje tutaj, ciągle do czegoś się przyczepia, a trzeba brać pod uwagę, że no, jesteśmy jednym narodem. Popatrzmy sobie na właśnie to, co mówiłem o panu admirale przedwojennym, że jednak został ze swojej woli Polakiem i mieszkał na obczyźnie w Anglii. Potem mamy jeszcze innych, a w dodatku my musieliśmy emigrować, więc oni chcą, ten pan, który reprezentuje ten naród, chce nas wygonić. Jak wygoni, to i oni się wygonią sami, ponieważ jeżeli nie ma się historii, bo oni są przygotowani do ogromnego lenistwa, ponieważ mają fantastyczną ziemię i mogą sobie sadzić bez żadnego działania, a tutaj trzeba ciężko pracować na tej naszej ziemi. To nie jest ziemia, która jest pozbawiona jakby ciężkiej pracy i krwi. Nie, tutaj trzeba się napocić i nawet zdobyć ją zdobywamy. No i w tej chwili właśnie jesteśmy w takim momencie, gdzie może nam zagrażać, że znowuż będziemy musieli stanąć, no, nasze dzieci, nasze umysły do jakiejś tam walki, co jest bardzo nieprzyjemną rzeczą, bo w gruncie rzeczy powinniśmy być krajem otwartym, bo jesteśmy otwarci. Tutaj przyjeżdżają Japończycy czy Japonka przyjeżdża, kupuje jakiś teren i się cieszy, że tutaj przyjeżdżają. Nawet Mormoni przyjechali ze Stanów Zjednoczonych i założyli swoje enklawy. I to są z dzisiejszych czasów, to są historie sprzed 7-8 lat. Niedaleko tutaj przyjechał Francuz, który produkuje meble. Tutaj niedaleko Łodzi. I dlaczego? Dlatego, że po prostu tutaj ma lepsze zaplecze, lepszą kulturę, jakby tak jak ono opowiada, że żon jest przemiły i nie jest człowiekiem, który ma Polkę za żonę, tylko jest Francuzem, z żoną francuską. Też są jeszcze inni, którzy przyjechali tutaj ze swoimi kozami, zaczęli hodować i produkować sery, takie jak w Belgii. I jest mnóstwo takich osób, które i one się polonizują. Ich dzieci na 100% już zostaną Polakami, czy wnuki. I takich rodzin naprawdę mamy sporo, wbrew pozorom, dlatego też taka różnorodność bardzo dziwnych nazwisk czasami występuje tutaj. I czasami są to osoby, które są nieświadome, że pochodzą z takich regionów dziwnych. Zresztą, co tu ukrywać, w Wąbrzeźnie kiedyś, jak pojechałem do Wąbrzeźna, przyglądam się, a na platformie takiej, gdzie rozsypywano gnój, czyli tutaj pod orkę, bo był to już taki no, późnawy sierpień, akurat to się robi już po ścięciu zboża, zasila się ziemię i ponieważ było słońce, więc słońce mnie raziło, nie było widać, ale kiedy wreszcie przestało razić to słońce, po prostu byłem zdziwiony, bo postać była o bardzo ciemnej karnacji. I się pytam, czy to jest możliwe, czy ja źle widzę, czy tak jest. A osoba tutaj mówi tak. Mówi, to jest, mówi, córka wyszła za pana. No i tutaj prowadzą gospodarstwo rolne. Proszę, można. Szalenie miła. Wyszła, znalazła gdzieś mężczyznę, który i to był ich syn. No i proszę bardzo, można, jest i tak było,
ale wcześniej, jeszcze przed wojną, przed okupacją niemiecką, w rodzinie Radziwiłł służący była rodzina, która służyła rodzinie Radziwiłł od bardzo dawna, już szóste czy któreś pokolenie. Obecnie ta rodzina tych ciemnoskórych mieszka w Paryżu i wyobraźcie sobie, że hołduje językowi polskiemu. Tam wszystkie dzieci i oni wszyscy mówią tylko i wyłącznie po polsku, mimo że mają ciemną skórę. I szczycą się, że byli na dworze u księcia Radziwiłła. Właśnie służącymi. Tylko my uważamy, że służący jest czymś. To nie jest tak. To nie jest tak. To jest zupełnie troszeczkę inaczej. Dzisiaj takie szkoły w Londynie istnieją, tworzenie właściwie to sekretarzy, można by było tak bardziej nazwać, sekretarzy czy też kamerdynerów. I to właśnie ta rodzina była. I dzisiaj funkcjonuje do tej pory, ponieważ moi znajomi pojechali do Paryża, akurat byli w takiej restauracji i byli zaskoczeni, że mówią po polsku tak świetnie i się zapytali: przepraszam, skąd Państwo znają tak świetnie Polskę? A oni się ucieszyli, że mają z Polakami z Polski i zaprosili ich do siebie, do domu, do swojej rezydencji. Oczywiście mieszkają w rezydencji. Oczywiście po rodzinie, prawdopodobnie po rodzinie Radziwiłł i jest to przepiękna cecha, że tacy ludzie istnieją w świecie, że reprezentują nas, że są takimi ambasadorami słowa polskiego. To jest przepiękna rzecz i musimy to uszanować, gloryfikować i mówić o tym, bo w pewnym momencie zostanie nam tylko to, co tymi Ryanerami, tymi samolotami ci złodzieje tutaj z ulicy Piotrkowskiej jechali tam na jeden dzień, okradali tam tych ludzi z autobusów, czy w pociągach, czy w tramwajach i przyjeżdżali z łupami tutaj do Łodzi. Tak, też tacy byli i w ten sposób niszczyli naszą kulturę i moja koleżanka, która tam mieszka, właśnie czasami jak policja złapała, więc czasami musiała tłumaczyć i za to dostała także order od pana prezydenta za tą pracę taką charytatywną, ale jednocześnie też, ponieważ jestem wykładowcą, mówię o Teresie, żeby ktoś z moich kolegów albo koleżanek zapytał się, kto Tereska. Teresa jest wspaniałą dziewczyną, tutaj ma siostrę, z którą bardzo się lubimy i czasami się widzimy. I Teresa była zresztą w kręgu moich zainteresowań kiedyś, ale jakoś tak się stało, że nie stało się tak. Dzisiaj by Teresa nie mieszkała w Londynie. No i wielka szkoda, ale nie szkoda, dlatego że ona ma ten order i otrzymała. To jest wspaniała rzecz i to też trzeba brać pod uwagę, że możemy być tam gdzieś i otrzymywać ordery krzyża zasługi dla właśnie takiej sytuacji, kiedy pomagamy z całym swoim zapałem. I to jest właśnie to. To jest ta polskość. To jest to, że niekoniecznie tu, ale i tam i trzeba być tylko Polakiem. I to jest najważniejsze i nie wstydzić się tego i broń, Panie Boże, niszczyć to. A są tacy, którzy niszczą. Tak jak ostatnio widzimy to w rzeczywistości, w namiętności niektórych, bo wyprzedają na przykład nasz majątek. To, co robił pan Balcerowicz i nie tylko. I za tym nie możemy tutaj pozwolić na to, ponieważ my mamy swoje i musimy to odbudować za wszelką cenę. Czy się uda? No, niech tylko zwolnią podatek, to tylko zobaczycie, jak się szybciutko odbudujemy. Żaden kraj nie tak szybko się nie odbudowuje i tak wspaniałej myśli ma. Tak jak to zrobił Łukasiewicz, też rozdał właściwie wszystkim. I po co? Moglibyśmy czerpać do tej pory apanaże za każdą baryłkę ropy i za każdy destylat i za każdy ten na świecie. Byśmy byli Polską, a nie Kuwejtem. Tylko byśmy byli Polską. Możemy robić tak ze wszystkim. Mamy dużo doświadczeń bardzo dobrych.
chociażby w Okowicie. Wódka polska jest bardzo mocno szanowana, ale trzeba ją umieć zrobić, a nie zamknąć zakład, tak jak tutaj zrobić sobie Monopolis. Monopolis faktycznie wygrał Grand Prix numer 1 na świecie, jedna z najlepszych rekonstrukcji zakładów spirytusowych. Monopolis, a jakże. Jest na stronach architektury i nie tylko, kultury też, z teatrem i tam z rzeczami, które dosłownie 200 metrów stąd, albo może 300, z hakiem, ale hak nie może być więcej jak 50 metrów. Szczerze mówiąc, nie byłem ani razu. Moja córka tam często przychodzi. Bardzo często tam przychodzi. Po co? Nie wiem. Ale czy ja? Ja mam swój park, ja gdzie indziej chodzę. Ja chodzę na Pietrynę. A co tam? I tam spotykam swoich przyjaciół i moich kolegów i nie będę chodził po żadnych restauracjach, a nie jakichś klubach. Mnie to nie interesuje. Zresztą co tu? Astrologia mi wypełnia właściwie 24 godziny, bo jak śpię, to śpię pod gwiazdami. Można? Można. Nam się nie uda eksploatować ziemi. No, tutaj, no tych chociażby Karlino, tak? Kto? W pewnym momencie mieszkałem na ziemi sieradzkiej, można było tak powiedzieć, bo w kilkunastu miejscach, ale tam, gdzie jest Złoczew, gdzie jest właśnie ta kopalnia węgla brunatnego, jest tutaj, można by otworzyć, no to dzisiaj jest problem, ale zaraz, jakieś 40 lat temu przyjechali chłopcy, chyba z nadmorza, ci, którzy szukają ropy, zrobili odwiert. Bardzo doskonała ropa jest w Złoczewie i to bardzo głęboka. Nie głęboko, ale bardzo duże zasoby, stwierdzili oni. Teraz proszę sobie wyobrazić, że za 2 tygodnie przyjechali tacy nie mówiący za bardzo po polsku, zrobili odwiert, taki lej wielkości mniej więcej stadionu i zalali to betonem. Proste? Proste. Wiecie, ile takich miejsc jest w Polsce? Ponieważ my leżymy na ropie naftowej i mamy bardzo dużo różnych rzeczy, bardzo ciekawych, interesujących. To nie jest tak, że my głodujemy, że tutaj ta eksploatacja, ponieważ właśnie mieszkałem pod Kołobrzegiem i tam byli ci w założeniu górnicy, którzy robili te odwierty, no więc sporo dosyć było odwiertów tutaj między Krakowem a granicą rosyjską. No i wszystkie były zabronione. Dlaczego? Dlatego, że spijaliśmy niby ropę naftową, ponieważ my mamy niżej położoną tą ropę niż oni i spijaliśmy im ropę ponoć. No i także mamy tutaj na terenie naprawdę tych roponośnych terenów i zresztą suwalskie, dlatego też suwalskie ma bardzo interesujące minerały. Sporo tego mamy, tylko co z tego? To nie jest dlatego, że my nie umiemy gospodarować. Mamy to spalanie beztlenowe, które wymyślił nasz profesor ze Śląskiej Akademii Górniczej. No i dlaczego tego nie eksploatujemy? Te solanki, przecież była prywatna kopalnia soli i zamknięto ją niedawno. I nie dlatego, że coś tam, że nie było komu sprzedać, bo każdy kupi. Co za różnica, czy ja zapłacę za sól 3,50 czy 4,50, czy nawet 5 zł za kilogram. Jak wiem, że to jest sól czerpana zupełnie i ona jest wyjątkową solą, tak? Sól kłodawska. Przecież sól kłodawska jest rozsypywana na autostradę. To jest sól, która jest i z takimi minerałami, no całe szczęście, bo w ten sposób użyźniamy glebę, chociaż niby sól nie, no ale
w pewnym sensie w tą miedź, nie tylko te dziwne rzeczy. Także tutaj musimy się pochwalić tym troszeczkę, także tutaj i to, że dzisiaj, jeżeli mamy własną ziemię, to jest własne 2 hektary, o których tutaj wspominałem, i odkryjemy, nie daj Boże, węgiel brunatny, tak jak tutaj jest w Łodzi są takie miejsca, to w tamtych czasach sprawdzano, ile węgla wykupywała dany domek. Na przykład, jeżeli nie wykupywał, to od razu policja i czym jest ogrzewany dom. Milicja jeszcze w tamtych czasach. A, bo ja tam sobie kopię i mam ten. Nie wolno było. Chyba że ktoś tam miał skład drewna, no to w porządku. Tak. Moja ciotka akurat mieszkała i miała na taki opał, drewno, bo miała lasek swój i tutaj się nie przyczepili. Ale sąsiad z boku faktycznie kopał i dostał straszny domiar, bo wyciągał węgiel brunatny, zaledwie ile? 40 centymetrów, jak zdjął grunt, 40 centymetrów i miał węgiel brunatny. Zresztą niedaleko tutaj mój kolega pod Szczecinkiem mieszka, no i oni tam jest darń, no i torf. No i tam torf można wysuszyć. Dawniej się suszyło takie bloki robiło się. I z tych bloków zimą się opalało. Dzisiaj spróbuj tak zrobić. Bardzo łatwo widać, bo to strasznie dymi torf. Czy jest to szkodliwe? Trudno powiedzieć, czy jest to szkodliwe. No jest to dym, normalna rzecz, ale dzisiaj dwutlenek węgla jest wyjątkowo szkodliwy, gdzie kiedyś się puszcza specjalnie do szklarni dwutlenek węgla, a akwaryści wpuszczają do akwarium, żeby rośliny pięknie rosły, bo rośliny bez dwutlenku węgla giną. No i cóż, Boże jedyne, ktoś w szkole nie siedział, a dzisiaj siedzi za biurkiem, bo przyjechał z jakiejś głupoty, i głupio gada, albo nie uważał bardzo na lekcjach biologii, czy też jeszcze jakiegoś innego przedmiotu. Także tutaj mamy naprawdę odkrycia prawie że kopernikowskie, jeżeli chodzi o głupotę. Bo naprawdę trzeba ruszyć globus, żeby zauważyć, że Ziemia nie jest pępkiem świata, ani on, ten urzędas. Trudno. Astrologia powinna wkroczyć właśnie w głupotę naszych tutaj zapisów i też chwili. Żeby nie pociągnąć tego dziwnego smrodu przez ustnik i co tu ukrywać, te popielniczki szły, ale jak się zorientował ktoś tam, jak on to robi i jak to, to była wielka awantura i zrobiono mu prawie że domer górniczy i co to nie on, spakował manatki, wyjechał i do widzenia. Gdzie wylądował, nie wiem, był inżynierem, i uciekł z tego kraju. Nie wiem, czy wywiózł pieniądze, czy nie wywiózł, ale takich ludzi było mnóstwo, między innymi dlatego w tym 1963 roku tak dużo osób wyjechało i co tu ukrywać, ale ci, którzy wyjechali, dzisiaj się dorobili. Dzisiaj wrzeszczą, że zostali wypędzeni, ale na tym prawie nie zupełnie tak zostali wypędzeni, bo przecież już tu nie było co robić. Dlaczego? Dlatego, że stworzyli takie prawo. I to prawo tutaj między innymi brat pana Michnika, on tylko został tutaj i stworzył tą gazetę, która dopóki nie dawała pieniążków, dużych pieniążków, bo jakby nie było, drukowała wszystkie ustawy, wszystkie te rzeczy i za to jeszcze mu płacono, to był raj. I ci wszyscy tutaj, jak to się mówi, rentierzy tej gazety, dostali ogromne pieniądze. A dzisiaj już jest to człowiek, który jest, nie mówię, że na skraju bankructwa, bo nie znam go osobiście i nie chcę go znać, ale jest bezczelny ponad wszystkie te swoje działania. I tutaj cała ekipa, która jest związana z tym, tutaj też i robią różne filmy, robią różne i kształtują w pewnym sensie
działania, które musi teraz, co tu ukrywać, ale pan prezydent Nawrocki naprawiać. No i to jest najbardziej smutne, że ciągle istniejemy w jakiejś wewnętrznej walce, a my walczymy z Polską B, a nie A, bo AK nadal istnieje, a ta Polska, która B, która tutaj zbezcześciła i przyszła tutaj bezcześcić te tereny, no i właśnie to trzeba naprawić i to należy już nie do naszego pokolenia, co do tego, które dopiero wychodzi z przedszkola. I miejmy nadzieję, że oni postawią to na prawdziwych, a to, że czasami na nieglinianych nogach tych sowieckich czy tych berlińskich, bo to też to jeden niedźwiedź i drugi niedźwiedź, tylko trzeba wreszcie i dać tym dzieciom to, żeby nauczyć się honoru, umiejętności rozmawiania, ryby i dzieci głosu nie mają. No i nie ze stołu, a przy stole uczyć kultury, bo kiedyś dzieci wychowywały się pod stołem. No i dlatego też takie głupie są, bo ściągały tam ręką i trafiały na kieliszek, wypijały i potem alkohol im został we krwi, dlatego tak dużo mamy alkoholików i ktoś wymyślił sobie małpeczkę i zarobił na tym kolosalne pieniądze, kiedy takiej małpeczki nie powinno być, tylko powinno być pół litra, tak? Czy tam 0,7, no nie pamiętam jakie są tam mniejsze, ale widzieliście, ja pokazywałem te góralskie, ale to ze względu na to, że po prostu pije się na parstek i już. Ale to nie jest szczeniak, to nie jest ta małpeczka tak zwana. No i teraz macie dokładnie, jak się robiło. No i to jest ta metoda, kiedy się miało karczmę. No i co tu ukrywać? Zarabiało się ogromne pieniądze. I potem się podkablowywało i zajmowało się majątki i się sprzedawało, albo robiło się z tego po prostu ugory. No i w tej chwili ugoruje się w ten sam sposób, bo w pamięci zostało genetycznie tylko to. To jest ta wiadomość i nic więcej nie potrzeba. No i na tym to polega. Czy są osoby, które by chciały, słońce weszło, a ja nie chcę zasłonu robić, niech będzie takie, no ładne to jest. Czy Polacy, my umiemy bronić granic? No jak to nie? No pojechaliśmy na tę granicę. Pojechaliśmy na tę granicę niemiecką i tutaj bronimy. Czy byśmy pojechali na tą granicę wschodnią, tutaj od Białorusi? No raczej tak. Tylko no po co, jak są żołnierze i są zawodowcy, ale widzisz, jak traktujemy żołnierzy, jak traktuje tutaj ta ekipa. I właśnie to jest ta ekipa, no skąd ona się bierze. No teraz zapytaj się kogoś, małego dziecka, czy wolno temu dziecku kopnąć faceta w kostkę, tak żeby go zabolało, jak on ojca bije? Albo ugryźć go w tyłek? No zabronisz temu dziecku? No więc jeżeli jesteśmy dziećmi, no to, ale my jesteśmy pozbawieni w tej chwili kompletnie broni, kiedy jeszcze za czasów dawnych kompletnie wszędzie była broń. Wszędzie wisiała broń, dubeltówki, szable, to wszędzie. Jeszcze ja pamiętam, jak za dziecka prawie każdy wujek był myśliwym. Dzisiaj trzeba kurs strzelectwa zrobić to tamto, a wtedy się szło z wujkiem, wujek nauczył strzelać, przyszedł tam ten kurkowy prezes, zobaczył, że się strzela, że wszystko jest, pokazać jak to przepisy powiedzieć, że nie wolno do ludzi strzelać. Bóg, honor i ojczyzna, masz tą broń i daj bór, albo tam jeszcze jakieś inne hasło, czy każdy leśniczy, każdy myśliwy, każdy leśnik miał prawo strzelania w lesie i broni. No oczywiście, że nie tą osobistą pistolet, bo to nikomu niepotrzebne było, ale w założeniu, no, jak ja pojechałem do wujka, który był nadleśniczym,
to ja nie mam tak dużej biblioteki, jaką miał tych dubeltówek, tych fuzji, czy tam jak to się nazywa. Pokazywał mi, nie, przepiękne, rzeźbione, takie. Pokazywał mi niemieckie to i skąd on to miał? Kupował po prostu. Dobrze zarabiał i kupował. Pojechałem do Suwałk, do mojego następnego wujka, który był myśliwym, ale był już wojskowym. No to tam to po prostu niewiarygodne, jaką on mi broń pokazywał. Jak piękną. Dzisiaj ja czy bym chciał broń? Nie, nie mam broni, nigdy nie lubiłem broni. Nie, nawet gdybym był w wojsku, też nie wiem, czy bym chciał nosić osobistą broń, bo uważam, że nie. Ale jedna rzecz, że no nie, przyjąłem tą broń oczywiście, bo i strzelam nawet szczerze mówiąc, nawet nieźle strzelam ponoć. Ale tak się stało, że pozbawiono mnie tej przyjemności bycia w wojsku dłużej. Nie chciano takiego oficera, bo się wystraszono mnie strasznie. A dlaczego? No to są moje powody, no między innymi przez to moje serduszko, no ale to nieistotne. No teraz, gdzie są nasi Polacy, gdzie są patrioci? No właśnie są na meczach, na tych wszystkich ustawkach, o których mówił pan Nawrocki. I właśnie przerywam tę rozmowę ze względu na to, że no, jestem cały czas tutaj na łączach, bo mamy taki pewien kłopot rodzinny, no i tam nic ważnego, no ale jednak musimy pilnować tego wszystkiego, a ja już jako astrolog właśnie pilnuję cały czas i monitoruję tutaj ze względu na to, że no tak jest. No i cóż, no widzicie jak to jest, ten patriotyzm się pokazuje zupełnie gdzie indziej i to trzeba przyznać, że kilka tygodni potrzeba było, żeby stworzyć Powstanie Warszawskie i ruszyć. Oczywiście, że byli ci przygotowywani, ci, którzy byli naczelni, ale reszta społeczeństwa dowiedziała się dzisiaj i to dzisiaj funkcjonuje i oni są genialni. No po prostu, co tu ukrywać, Powstanie Warszawskie żeśmy wygrali. Mimo, że jest to wielka przegrana, wielka wygrana polskich patriotów, którzy, no, mój dziadek zginął, ale w niemieckim obozie koncentracyjnym, a nie podczas Powstania Warszawskiego. Zginęło mnóstwo ludzi, ale żeśmy zachowali swój język. Bo gdyby Rosjanie weszli, to by tak się stało jak w Lwowie i byśmy gdzieś tam kursowali gdzieś pod kołem biegunowym na Czukotce i byśmy tam powstało nowe państwo, tak? Lachów, albo albo byśmy Lachom dostali po grzbiecie i tam byśmy zostali eksmitowani do grobów, tak? I nawet by nie zostały krzyże po nas, tylko by zostały niewypowiedziane słowa z wyniku walenia prosto w potylicę. No więc to trzeba brać pod uwagę, że ktoś tego nie bierze. No, to jest z kategorii B i z tych przybyszy, którzy no, w dalszym ciągu i do tej pory to robią, bo co tu ukrywać, niektórzy księża są aresztowani, niektórzy księża tylko za to, że robią sobie jakiś budynek, robią publicznej działalności, czyli katechetycznej i nagle tutaj, no i nie tylko takich rzeczy, jeszcze inni macie chociażby tutaj pana, który hoduje dzisiaj barany, a stworzył przecież komputery, tak? No i macie tutaj i od czasu do czasu opowiada o tym. No i dokładnie. I tutaj można mówić o jakiejś... Trzeba najpierw zmienić całe zachowanie przede wszystkim i otworzyć tak, jak jest w założeniu w Szwajcarii, gdzie się wchodzi i mówi, że się chce coś robić. Pytają się o adres, no i jednego dnia przynoszą wszystkie papiery, gdzie można ten towar sprzedać, a na drugi dzień skąd zabrać komponenty, które są potrzebne do produkcji. I na tym polegać powinien urząd.
że ja przychodzę i dostaję kompletnie wszystko, a nie szukać na piechotę, czy chodzić po jakichś targach, czy jeszcze po czym i mądrować się, jakie to się ma przeroby. Trzeba pokazać przede wszystkim i umiejętność gospodarowania i tworzenia jakichś instytutów, które pomogą mnie jako młodemu gospodarzowi przemysłowcowi i gospodarzowi firmę, czasami jest to firma tylko jednoosobowa, żeby można było zacząć coś robić. A robi się, czasami jednoosobowe firmy są dużo bogatsze niż te wielotysięczne, ponieważ ten jeden człowiek wpada na jakiś pomysł. I kiedyś znałem taką osobę, która robiła budapren, a zbierała sobie styropian z budów i wszystkie te tak zwane pijaczki okoliczne przynosiły ten styropian. Ona w pralkach typu Frania przerabiała to na klej i ten klej, tym klejem się świetnie obłowiła, ale przyszedł moment, bo przedsiębiorstwo się likwidowało. Także tysiące sposobów jest na to, żeby dowiedzieć się, a urzędnik nie ma prawa państwu powiedzieć, że słuchaj, to się opłaca, czy to się opłaca, czy tak, czy tak, czy tak. I tak to wygląda. Kiedy mój kolega rozpoczął hodowlę świń i wymyślił sobie, że będzie tak zwanymi kasztanami naszymi tutaj skarmiać te świnie, bo się dowiedział, że te świnie są wyjątkowo poszukiwane takie. I to pan w urzędzie się zapytał, skąd on ma tyle kasztanów weźmie. No więc wymyślił sobie, że z parków będzie zbierał, co nie było prawdą. Dlaczego? Dlatego, że akurat miał taką aleję w swojej posiadłości, która miała około 1000 metrów, a może nawet więcej. I była wysiana cała kasztanami. I dosłownie jak przychodził sezon, to on tymi kasztanami taczkę w ciągu paru godzin zbierał. Dosłownie paru godzin, taczkę. To co ja mówię w ciągu paru godzin, w ciągu paru minut, a taczkami wywożono to i to składowanie tych kasztanów w jedno miejsce, a właściwie utylizacja no, była przerażająca, bo tam śmierdziało strasznie, a mogły to zjeść świnie. No ale panu, który nadzorował tym, nie za bardzo się to podobało, on nie chciał z kolei powiedzieć, że ma taką aleję na swojej posiadłości. Więc tak to wygląda. Więc nie wygląda to tak różowo, jakby się wydawało tutaj drogiemu youtuberowi, bo bardzo łatwo jest opowiadać o czymś, tylko z praktyki jak to wygląda. W praktyce wygląda to zupełnie inaczej. I nie jest tak różowe, jakby się wydawało, że my Polacy możemy sobie wolność domku w swoim domku, tak jak powinno być. Bo taka powinna być powinność, bo mój sąsiad jest moim przyjacielem i ja nie będę robił dzisiaj na złość, ale zrobiono tak według planu Wisła, że mój sąsiad ma zupełnie inną mentalność niż ja, bo gdybyśmy byli razem, to tak jak jest w Łowiczu, tak jak jest w Skierniewicach, robi się wesela na 300 osób i wszyscy się składają na to wesele i wydaje się ogromny majątek, ale nikt nie bankrutuje. I cała wieś potrafi, ten da ileś kur, ten da ileś świnek. Dzisiaj tego nie ma, bo dzisiaj się daje pieniążki, ale ja pamiętam w dawnych czasach, że cała wieś się składała na to wesele, jak umiała i wszyscy się bawili przez równy tydzień i to było prawdziwe wesele i prawdziwa radość i prawdziwa kultura. Bo wtedy właśnie rodzą się różne pomysły wspaniałe i zespoły typu Mazowsze, typu Śląsk, ale do tego trzeba kierownika? No, trzeba władzy. A władza dzisiaj, ta współczesna, tak przyszła, może wreszcie się obudzi. A właściwie nie obudzi. Lepiej, żeby się nie obudziła, a żeby nowa przyszła. A nowi niech zaczną prosperować. Także tutaj każde takie nostalgie kończą się właśnie na prawie, a przede wszystkim na prawie własności. Prawo własności jest naczelną rzeczą. Każde dziecko chce mieć swoją pierś, którąś się, potem chce swoją
matkę. Bardzo często jest tak, że dzieci nie chcą ssać innej piersi jak tylko swojej mamy, bo ją kochają i ją czują, bo jest jakieś powiązanie. Takim ja byłem dzieckiem, że absolutnie nie mogła żadna niańka być, ponieważ i też podejrzewam, że to był wpływ, ponieważ moja mama się bardzo rozchorowała w tym momencie, kiedy ja się urodziłem i były ze mną małe kłopoty. No i to jest to, że trzeba mieć swojego, jak to się mówi, swoją pierś, swoją ziemię, swój dom, swoją rodzinę. A ja mam córkę. I to jest najważniejsze. I tego, ale komuniści chcieli i dzisiaj też ci nowi chcą wykluczyć rodzinę. Chcą wykluczyć rodzinę, to jest najgorszą rzeczą, tą najmniejszą komórkę państwowości. A rodzina nie składa się z taty i mamy, tylko składa się z wujków, ciotek, babci, prababci. I jeszcze moja córka pamięta swoją prababcię doskonale. Mieszkała razem z nią. Jako młoda dziewczyna dostała mieszkanie po swojej cioci i zabrała swoją prababcię i nią się opiekowała. Dobrą szkołę dostała, naprawdę dobrą szkołę. Ale chciała, a kochała babcię nad życie, bo babcia ją wychowywała w pewnym momencie, była najważniejszą. Prababcia ją wychowywała, bo dzieci lgną do starszych osób. My już nie, my jesteśmy już teraz my. No i my będziemy wychowywać nasze wnuki i może prawnuki, jeżeli tylko zdążymy. Czy to prawda, że Amerykanie by nam pomogli, jakby tutaj coś się stało? Wątpię w to, żeby Amerykanie nam pomogli, bo Amerykanie nam pomagają. Pomagają do zlikwidowania tego wszystkiego, co jest. Poprzez ambasadorów, poprzez działania. Na przykład chociażby tam jeszcze jakieś dziwne działania. Jak to się objawia? No objawia się w bardzo dziwny sposób, bardzo różny sposób. To nie chodzi wcale o to, żeby dać pajdę chleba i jeszcze z masłem i jeszcze na to nałożyć jakieś kiełbachy albo jeszcze to jest pomoc. To nie jest pomoc. Pomoc to jest to, że róbcie i powiedzieć, co mamy robić, gdzie są błędy i ewentualnie rozpocząć ten parasol. Jakikolwiek, no nazwijmy to dyplomatyczny. Gdyby teraz się coś stało i na przykład by naprawdę tutaj ta bomba miała trafić na Warszawę, no co jest tragiczną rzeczą, to już by Polski nie było, bo taka bomba by zadziałała mniej więcej na całą Polskę i Polacy byśmy byli zniszczeni całkowicie automatycznie i Szwedzi, i Czesi, i Niemcy też. Bo to nie jest tak, że to promieniowanie nie idzie. Idzie we wszystkie kierunki i tutaj nie wiem, czy w ogóle ktoś by się podjął. Dzisiaj te bomby są, oczywiście, czy się je robi? No robi się je, czy się je rzuca. No jakoś nie słychać, żeby rzucano tymi bombami. Raczej podejrzewam, że te nowsze bomby, te, które nie zabijają, a nas utylizują. One istnieją i podejrzewam, że Rosjanie doszli do tego. I mam nadzieję, że nie użyją takich bomb, ale wtedy już nas nie będzie i nie będziemy rozważać tych tematów. Jeżeli chodzi o pana prezydenta Trumpa, to jest jedyny człowiek, który opowiedział o powstaniu warszawskim. No więc jaką mieć pretensję? Że świat usłyszał o tym, że powstanie warszawskie, bo było tylko powstanie w getcie, ale powstania warszawskiego nie było. No więc o co chodzi? Tylko chodzi o to. I nie ma co rozdrabniać, czy było tak, czy pan Trump będzie taki, czy nie taki. Nie, jest prawdomówny i koniec. Człowiek, który odpowiada na pytania i mówi wyraźnie. Słuchajcie, Polacy zrobili to, wybraliście mnie na prezydenta, bardzo wam dziękuję. To co zrobiliście tam, ta Polonia, wymienił ile jest tych Polaków i dba o tych Polaków, daje im możliwość, daje dzisiaj możliwość przyjazdu do swojego kraju, rozpoczęcia interesu i w dodatku daje kredytowanie i daje to wszystko, co jest możliwe, no to jeszcze źle. A po co mu ci dziwni ludzie? No to ich wyrzuca.
My też możemy zrobić w ten sam sposób, co i on. I on pokazuje wskazówkę. Tutaj nie ma, to jest ziemia, proszę bardzo, rozdajemy tą ziemię, czy dajemy tą ziemię, tak Australia, Brazylia, przepraszam, Brazylia też daje. Też można kupić sobie rancho w Brazylii, czyli nawet nie kupić, dostać za marne pieniądze. Za marne pieniądze, tylko trzeba to wykarczować i zrobić. Z tym, że to jest bardzo ciężka ziemia. Naprawdę to jest ciężka ziemia. No i co? I będziesz rolnikiem w Mercosur. No, dlaczego nie? I będą Polacy jeść twoje świnki albo twoje, te, jeżeli w ogóle tam będziesz, pozwolą ci, no ale w założeniu niech pozwolą. Raczej nie pozwolą. No ale tak jest. I teraz, jeżeli patrzymy na to wszystko, czy my jesteśmy tutaj zgodni, czy jesteśmy niezgodni, przede wszystkim trzeba zmienić prawo i to jest podstawa. Prawo własności, o którym mówię i powtarzam jak mantrę, bo bez tego się nie da. I prawo własności pod każdym względem. To nie jest istotne, że ktoś siedzi na węglu, to niech dostaje. Jeżeli kopią na jego działce, to niech dostaje pieniądze za to. A nie to, że kopie się węgiel obojętnie gdzie i nikt tam na górze nie dostaje. Dlaczego bogate gminy utrzymują przedszkola, utrzymują szkoły, dają domy starców, utrzymują to, tamto, owo, dziesiąte i tak jest prawidłowo. Ale to jest nieprawidłowo pod jednym względem, że nie rozwija się to. To jest tylko po prostu państwo, które niańcze. A niańczenie nie jest dobre, bo tworzymy leni. Dopiero wtedy, kiedy trzeba ciężko pracować i ciężko dochodzić do jakichś apanarzy, dopiero wtedy jest to państwo. Jeżeli ja mogę zarobić na swoją starość, to dlaczego ja mam nie zarobić na swoją starość? Oczywiście może być przymus, że muszę dawać na ten dom starców, albo wykupić sobie, bo inaczej będzie tragedia, bo córka czy wasza rodzina was wykluczy i każe na krzesełku umrzeć na świeżym powietrzu zimą przy 20-stopniowym mrozie. Bo takie rzeczy też widziałem. Autentycznie. Widziałem, jak starszy człowiek siadał na krzesełku w mrozy, w tym, w tamtym, bo chciał umrzeć. I tak się starzy ludzie wykańczali na wsi. Kiedy przepisali majątek, kiedy ich się kopało, jak to się mówi, w tyłek i poniewierało. Więc oni siadali na krzesełkach i umierali. No więc też trzeba brać pod uwagę takie coś. Ale można zapobiec. Jak? W Afryce starsi ludzie są traktowani bardzo poważnie w plemionach. Aborygeni też bardzo hołdują starszym osobom, także tutaj tak nie jest. Człowiek nie jest przygotowany do niszczenia drugiego człowieka. Ale ta demokracja i ta liberalizacja życia do tego prowadzi. I to jest najgorsze, że nieprawda, że te kultury kapitalistyczne czy te kultury pierwotne niszczyły ludzi. Nie. Tam była rada starszych, rada ludzi schorowanych, ludzi chorych się traktowało, a co najciekawsze, że ludzi obłąkanych traktowało się jako świętych. Tak jest w plemionach pierwotnych. A my dzisiaj najchętniej byśmy się pozbyli tego wszystkiego. To jest najciekawsze. Więc ta demokracja i ta liberalizacja życia stworzyła to, że wszystko nam wolno, tylko nic, co jest kulturowo przyznane człowiekowi w dekalogu jego życia, na ścieżce jego działania. I zgodne z kosmosem, to najciekawsze. Nie mówię dlatego, że nie, bo w planetach to w zodiaku wszystko jest. Jowisz jest starcem, Jowisz pokazuje potencjał. A skąd mamy wiedzieć, jak nie od dziadków, jak mamy to zrobić? Dziadkowie mają już jakieś doświadczenie. Chyba że to są te wredne dziadki, czerwonoarmiści, czy tam jeszcze jacyś, którzy tylko opowiadali, jacy oni to byli wojskowi, jak oni to zdobywali, Plac Czerwony.
No to tak, to ci tak. Właśnie o facecie, którym opowiadałem. No więc jeżeli chcecie wysłuchiwać takich bredni, to sobie słuchajcie. Kończę i zrobiłem to w fragmentach, dlatego że bardzo mało czasu i ten film jest długi, taki troszeczkę rozerwany, no to wybaczcie, że tak nie ma spójności tego wszystkiego, ale chciałem wypowiedzieć się na kilka tematów i kilka tych, zresztą na dole macie w opisie to, co ja chciałem, odpowiadałem na te pytania. Właściwie pytania jak pytania, zadania. A tutaj, drogi internauto, no wszystko w porządku i bardzo dobrze, bo wywołałeś ten tekst, a ja sobie mogę poopowiadać o tym, ale chyba się jednak zgodzisz z tym, że tak nie jest, znaczy opisałeś prawidłowo, książkowo, ale w rzeczywistości trzeba znaleźć sposób na to, żeby zlikwidować takie, a nie inne zachowania nasze. A te zachowania są proste w zachowaniu. To jest po prostu ustawodawstwo, konstytucja, przede wszystkim nowa konstytucja, która daje nam prawo własności, prawo moralnego bycia Polakiem, bo w tej chwili nie jesteśmy Polakami. W tej chwili jesteśmy Europejczykami. A Europejczyk to jest chyba nikt. To, że my zamieszkujemy na tym terenie i jakiś urzędnik gdzieś tam skądś, albo nawet jakiś Polak, który tam gdzieś jest i pisze ten Zielony Ład, który zupełnie nie rozumie, co to jest, no to jest to. I dzisiaj budzimy się z ręką w nocniku i ci, którzy wymyślili ten Nowy Ład, dzisiaj mówią, to nie my, to nie my, to nie my. A kto jak nie my? Zwalasz na swojego brata, który zginął w katastrofie, bo zwala na swojego brata i cały czas kombinuje. A tu nie ma co kombinować. Ten, który przyszedł, też kombinuje, bo jest przychylny wąsikowi i każdemu skłonowi i podniesieniu ręki. I przyjechali ci, którzy nie boją się podnosić ręki i się podnoszą na nas rękę bardzo wysoko i bardzo niebezpiecznie. A już było to. I niedawno było, w 2012. Odnowili to, co było. Akurat nie na nas, tylko na Rosjanach. Ale my tego nie będziemy mówić. Po co? My nie będziemy tutaj tłumaczyć takich sytuacji. Po co? Dlaczego? Wszystko jest w porządku. No i dlaczego? I dlaczego panowie lotnicy i panowie z Grudziądza, którzy zakładali tamten kraj daleko, dzisiaj dopuszczają się jeszcze gorszych rzeczy? No, co się dziwić. Doszli do liberalizacji życia. Wszystko wolno, wszystko jest dla ludzi. A że przeciwko człowiekowi? Bo chrześcijaństwo nie. Chrześcijaństwo jest B. Człowiek, który się modli, jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem. W Anglii można pójść za to do więzienia. Zresztą u nas w Polsce też. Jak trzeba. No więc mamy odpowiedź. Słuchajcie, największy astrolog polski, Pręgiel, zginął w obozie niemieckim, w Dachau. Nie na terenie Polski. Smutne czy prawdziwe? Tym kończę. Trzymajcie się z Bogiem. Bądźcie bardziej odważni niż jesteście. I nie dajcie się zrobić w balona historii. Miejcie oczy otwarte i serce otwarte. I kochajcie ludzi, bo bardzo szybko odchodzą. Tak powiedział ksiądz Swardowski. Bardzo szybko. W dodatku najgorsze, że za naszego życia.